Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumacze. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, tu Kacper Wawrzak i podcast Przetłumacze. Wybory parlamentarne, które za nami, tradycyjnie odbyły się w towarzystwie misji obserwacyjnej OBWE i Rady Europy, które tłumaczeniowo obsługiwało Biuro Tłumaczeń Duna. Dziś rozmawiam z tłumaczkami, które 15 października ciężko pracowały w służbie demokracji. Magda Warzocha, Agata Marczyk i Sylwia Czapla opowiadają o tym, jak wybory wyglądają z perspektywy członków misji obserwacyjnej. Posłuchajcie. Cześć, ja nazywam się Magda Warzocha. Na co dzień pracuję jako lektorka języka angielskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie uczę głównie języka angielskiego medycznego. Oprócz tego, jak każda z nas, zajmuje się też tłumaczeniami. Są to głównie tłumaczenia pisemne i raczej medyczne, ale też ustne. Cześć, jestem Agata Marczyk, jestem świeżo upieczoną tłumaczką w Dunie. Zajmuję się tłumaczeniami pisemnymi z angielskiego i japońskiego, chociaż chciałabym jeszcze coś tam zbranczować się w ustne i to taki może jeden z pierwszych moich projektów był teraz. Miło mi. Cześć, mam na imię Sylwia. Moja ścieżka trochę od kilku lat wygląda inaczej, mianowicie z wykształcenia jestem socjologiem. Przez 15 lat pracowałam w działach personalnych i łączyłam ten francuski w firmach francuskich. Natomiast od kilku lat poszłam w stronę, że tak powiem, za sercem i z pasją uczę francuskiego i też przygotowuję się do zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Drogie dziewczyny, bardzo dziękuję za to, że znalazłyście czas na tę rozmowę. Jest jeden wspólny mianownik, może poza tym, że wszystkie zajmujecie się językami zajmujecie się zawodowo. Jest jeszcze jedna rzecz i to rzecz podstawowa, o której dziś będziemy rozmawiać, mianowicie ostatnie wybory parlamentarne, świeża sprawa, no i misja obserwacyjna OBWE, którą miałyście, jak zgaduję, przyjemność obsługiwać. I tutaj nasunie się kilka pytań, na które odpowiedzi będą interesujące dla Towarzystwa Tłumaczeniowego. No i tak może na sam początek, czy samego 15 października też byłyście w pracy, czy byłyście zajęte, znalazłyście czas na głosowanie? Ja tak, z racji tego, że dla mnie osobiście były to najważniejsze wybory chyba po tych latach 80., więc tak, jakby zaczynając tego dnia swoją pracę, wiedziałam, że na jakimś etapie tego dnia na 100% będę chciała zagłosować i też osoby, z którymi jeździłam, dla nich to była oczywista rzecz, także jak dojechaliśmy do jednego z punktów, to ja wiedziałam, że to jest ten czas, kiedy ja też chcę na chwilę zrobić sobie przerwę i zagłosować. I to jakby było wliczone. Myślę, jeśli chodzi o Gdańsk, to każdy z nas miał taką możliwość. Mogliśmy to zrobić, albo zrobić sobie przerwę i jechać do miejsca, gdzie rzeczywiście głosujemy, albo no tak jak ja na przykład miałam tą kartę z prawem do głosowania, więc mogłam to zrobić gdziekolwiek. Także mieliśmy taką możliwość, także to też było super, tak, że daliśmy radę. Ja również. Dla mnie to było bardzo ważne, tak jak Magda powiedziała, że nie wyobrażałam sobie w ogóle nie głosować, więc w momencie, kiedy otrzymałam to zlecenie, które jakby w dwójnasób mi się bardzo spodobało. Po pierwsze, zetknięcie z francuskim w nowym słownictwie, ale przede wszystkim poczułam taką też satysfakcję i że taką możliwość dołożenia swojej cegiełki też jakby poza oddaniem głosu, tak jak powiedziałam, nie wyobrażałam sobie, żeby tego nie zrobić. I faktycznie w momencie, kiedy o 6 rano startowaliśmy i zobaczyłam listę, ponieważ mieliśmy poza Warszawą miejscowości. Wiedziałam, że będzie to mniejsza miejscowość i jakoś tak poczułam jakiś taki, jak się mówi, wipe i zagłosowałam faktycznie.
Dwie osoby, które towarzyszyły, cały czas pytały, no to gdzie w końcu zaszczycę, że tak powiem, który lokal, oddając głos. I to też było ciekawe, bo jakby po chyba 6-7 lokalach wyszła taka ciekawostka dla nich, jakby, że każdy lokal i komisja trochę inaczej rejestrowała kwestie decyzyjności co do kart, więc też byłam takim ciekawym case'em obserwacyjnym. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć i połączyć te dwie rzeczy, i zagłosować, i pracować. Ja miałam bardzo podobne doświadczenia, to znaczy też dla mnie to był taki deal breaker, żeby jeśli nie będę mogła głosować, to nie chcę w takim razie brać udziału w tym zleceniu. I od początku było mówione, że możemy, że wystarczy załatwić zaświadczenie o prawie do głosowania i to nas uprawnia do głosowania wszędzie, gdzie akurat w danym miejscu się znajdziemy danego dnia. I tak samo mój zespół, ten, z którym jeździłam przez cały dzień, w zasadzie jednym z pierwszych pytań, które padło z ich strony, to było, czy ja mam jak zagłosować, czy ja potrzebuję jechać do konkretnego miejsca, żeby zagłosować. I dla nich to też było bardzo ważne, żebym ja miała taką możliwość. Zaraz potem padło pytanie o naszego kierowcę. Okazało się, że nasz kierowca nie ma takiego doświadczenia, więc pojechaliśmy do jego komisji i to była taka bardzo ważna rzecz dla wszystkich, żeby nie zabierać takiej możliwości uczestnictwa w tym procesie wyborczym. Wspominacie o tym, co miałyście w głowach, kiedy pojawiło się to zlecenie, ale może cofnijmy się krok wcześniej. Myślę, że młodzi tłumacze i tłumaczki zastanawiają się, jak zaangażować się akurat w takie zlecenie, jak takie zlecenie złapać, jak do tego doszło, skąd przyszło to zlecenie do was? U mnie to był, właściwie nie, to był taki miły przypadek, ponieważ jakby link do rejestracji dostałam od Asi, którą serdecznie pozdrawiam, bo na pewno będzie słuchała, która jako dziecko była moją uczennicą, a teraz studiuje w Warszawie i w Dunie robiła praktyki, także gdzieś tam w tym wszechświecie to koło tak fajnie zatoczyło swój okręg, także to było takie fajne, więc jakby przez nią był ten kontakt, też tutaj te osoby, które w Gdańsku, chyba część, która się zgłosiła z kolei z mojego gdzieś tam polecenia, także ja tak. Także gdyby nie ona, to myślę, że bym się nie dowiedziała, także tutaj bardzo jej dziękuję, że pamiętała o mnie. Jeśli o mnie chodzi, to ja robiłam właśnie wtedy praktyki w Dunie i się dowiedziałam, robiąc praktyki w Dunie, że jakby jest takie zlecenie i w tym momencie jeszcze nie było nawet mowy za bardzo o wynagrodzeniu. Znaczy po prostu jakby nie padła taka informacja i jak zobaczyłam, że jest takie zlecenie, no i mając w głowie, że pewnie będzie ta możliwość zagłosowania, to jakby od razu wiedziałam, że chcę to zrobić nawet jako takie doświadczenie po prostu, nawet wolontariacko, także informacja o tym, że będzie jakieś wynagrodzenie była takim miłym zaskoczeniem w zasadzie. Ja myślę, że ja tutaj też dodam, że chyba wydaje mi się, że żadna z osób, która brała udział, chyba nawet nie myślała o wynagrodzeniu. Myślę, że pierwsze to było takie, chyba tak jak Sylwia powiedziała, że każdy z nas dołoży jakąś tam cegiełkę i jakby to było tak ważne i też wydaje mi się, że tak fajne i ciekawe doświadczenie, że jakby wynagrodzenie jest jakimś tam bonusem, natomiast gdyby go nie było, byłoby równie fajne, tak? Bo wydaje mi się, że większość z nas robiło to dla jakiejś tam wyższej takiej potrzeby, no właśnie dołożenia czegoś od siebie. Ja przyznam szczerze, trochę jakby faktycznie taka siła mediów społecznościowych, bo dostałam po prostu wiadomości, link do ogłoszenia na Facebooku właśnie Duny, a dostałam go od koleżanki, z którą przez lata nie mieliśmy kontaktu, teraz jakby pomagam jej szukać pracy i jakby tak w różny sposób i zaktualizowała, że faktycznie jakby ukierunkowałam się w stronę francuskiego. Więc przyznam szczerze, jak to zobaczyłam, to pierwszy raz mi się zaświeciły oczy i pamiętam, bardzo późno wracałam z pracy i na telefonie wypełniałam ten kwestionariusz i mówię, trudno, jak się nie dostałem, może już jest dużo chętnych, bo to było późno już. I następnego dnia właśnie bardzo szybko się to wszystko zadziało, to spotkanie z panią Agatą i to organizacyjne, ale najbardziej mi się zaświeciły oczy, właśnie to jest to, co ja lubię w tym wszystkim, na widok tego glosariusza, bo faktycznie była wersja polsko-angielska, więc no, była praca domowa do wykonania, czyli wszystkie te 500 parę pozycji na język francuski. Uwielbiam takie rzeczy i byłam przeszczęśliwa,
I tak jak właśnie powiedziała Magda, nie znałam, bo to później dopiero pani Agata zadzwoniła i powiedziała o szczegółach gdzieś tam dotyczących finansów. Natomiast ja bym mogła to charytatywnie robić. Po prostu dla mnie to była mega fajne zlecenie, fajna sprawa w ogóle w całokształcie. I faktycznie, może nie będę wyprzedzać jak to w podsumowaniu, ale jeśli byłaby taka możliwość, to zrobiłabym to jeszcze raz i jeszcze raz. Sylwia, uprzedzasz moje pytanie, bo właśnie chciałem teraz pytać o przygotowania. Słyszę, że był glosariusz, to dobrze, ale to chyba nie wszystko. Opowiedzcie trochę o tym, jak w trakcie tego pewnie przebierania trochę nóżkami przed samą akcją spędzałyście czas na przygotowaniach. Ja myślę, że chyba każda z nas, która pracuje, znaczy ja bardzo lubię takie rzeczy trochę nieprzewidywalne i ja wiedziałam, że to będzie nieprzewidywalne, że okej, jakby ten glosariusz to była jedna rzecz, którą każdy z nas gdzieś tam przeszedł. No nie wiem, ja na przykład czytałam, stwierdziłam, że jakby to, co będzie mi potrzebne, jeśli czegoś nawet nie będę wiedziała, to po prostu sobie do tego wrócę, bo też mieliśmy taką wydrukowaną opcję. Natomiast właściwie chyba tam 2 czy 3 dni przed zaczęłam się zastanawiać, co właściwie, jakby na czym ta nasza praca będzie polegać, czy to po prostu będzie tylko wejście i przetłumaczenie, czy to będą jakieś konkretne rzeczy, bo jakby no scenariusze mogą być różne i myślę, że też każdy mógł mieć zupełnie inne sytuacje. Natomiast to, co na przykład rzeczy, które mnie spotkało, były zupełnie inne niż to, co gdzieś tam w głowie sobie ułożyłam, tak? Myślałam, że to będzie trudne, że to będą jakieś takie negocjowanie, tłumaczenie, a było to naprawdę takie właściwie wejście, przedstawienie, powiedzenie i było naprawdę super, tak? Jakby gdzieś tam od razu, właściwie chyba w pierwszych minutach jakiś tam stres zniknął, mówię, okej, to jest jakby w ogóle zupełnie coś innego, co gdzieś tam w głowie się ułożyło, także to tak z mojej strony. Ja przyznam szczerze, że ten glosariusz, no faktycznie, akurat zbiegło się to w czasie, że tak powiem, z taką intensywnością w ogóle różnych moich spraw i pamiętam, że do końca, po prostu dla chyba takiego swojego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa, chciałam to przetłumaczyć do końca i pamiętam, że ostatnie pozycje tłumaczyłam w sobotę wieczorem i jakby później to się okazało, że tak naprawdę ku mojemu akurat pozytywnemu zaskoczeniu, że większość, ja jestem wzrokowcem, więc jak to tłumaczyłam, to nawet jak były jakieś pojęcia, to przypominałam sobie te rubryczki z Excela. Całe szczęście, dlatego że dosłownie 2 razy musiałam sięgnąć do tej mojej wersji francuskiej i całe szczęście, bo w dzisiejszych czasach zawsze myślimy, że jakiegoś słówka nie znamy, możemy sprawdzić sobie w internecie. Natomiast jeździliśmy po tym obwarzanku warszawskim, gdzie naprawdę był słaby bardzo zasięg, do tego stopnia, że ja pamiętam jak no wiadomo, cienie blaski tego, że się głosuje poza swoim gdzieś tam okręgiem i jak dostałam te karty i chciałam tylko się upewnić co do nazwisk, po prostu nie było możliwości, tam nie było w ogóle zasięgu, żeby sprawdzić jakąkolwiek notkę o danej osobie. I ten glosariusz tak naprawdę cieszę się, bo wiedziałam, że jeśli tego nie zrobię do tej niedzieli, to później jakby odłożę, a to już jest taka super pozycja do przygotowania pod kątem tego egzaminu, o którym mówiłam. Natomiast faktycznie cały przebieg tego wszystkiego było zawsze można się faktycznie, nawet nie znając tej nomenklatury takiej fachowej, wyborczej, skomunikować i to było bardzo fajne, natomiast faktycznie glosariusz chyba dla takiego mniejszego obciążenia, jakiegoś stresu i tak dalej. Natomiast czego oczekiwałam, to faktycznie nawet nie miałam czasu pomyśleć, zastanawiałam się tylko, kogo dostanę, jakby kto będzie w tej grupie, bo wiadomo, że ludzie są różni. Natomiast to, co może tak fajnie też, że super trafiłam zobrazować, to, że Kinga, która była naszym kierowcą, w pewnym momencie, bo tak po francusku, ona akurat tylko anglojęzyczna, zapytała, czy my się znaliśmy wcześniej, bo dogadujemy się świetnie i w ogóle taki, i też small talk, i takie żarty jakieś, i to naprawdę było i merytoryczne, i takie bardzo, tak samo przy obiedzie, o różnych tematach właśnie rozmawialiśmy i to była super, tak jak mówię, dwójnasób albo trójnasób przygoda. I poznanie, i możliwość poznania bardzo, bardzo fajnych ludzi i wymiany różnych ciekawostek i doświadczeń. No na takie sytuacje nie ma glosariusza. Nie ma. Agata? To prawda.
Tak, jeśli chodzi o moje przygotowania, to też to wyglądało dość podobnie. Pod względem glosariusza po prostu przejrzałam go, zaznaczyłam sobie kolorkami te takie trudniejsze słowa, ale mam wrażenie, że dla mnie bardziej niż ten glosariusz przydało się to, co jakby zrobiłam ogólnie w ciągu tygodni tych przed wyborami, bo jakby to zlecenie zbiegło się w czasie z moim ogólnym stresem budującym się. Im bliżej wyborów, tym bardziej się stresowałam tymi wyborami, tym więcej czytałam o wyborach, tym więcej czytałam o tym, jak ten proces głosowania, liczenia głosów, przydzielania mandatów, jak to wszystko działa, bo mnie to uspokajało po prostu, bo taka wiedza mi dawała takie poczucie jakiejś kontroli większej nad sytuacją. I tak naprawdę to mi się najbardziej przydało podczas zlecenia, bo byłam w stanie jakoś odnieść te rzeczy, o których mówimy, do jakiegoś szerszego kontekstu. A zespół, który mi się trafił, to był taki zespół, który może dość nietypowy, jeszcze pewnie będziemy do tego przechodzić dalej. Tak. Taki dość nietypowy zespół, bo mi się trafił pan Pere Pons, który był w ogóle głową delegacji. Więc pan Pere nie był zainteresowany za bardzo aż tak jeżdżeniem po konkretnych komisjach różnych, nie był zainteresowany ilością, tylko trochę bardziej tak zatrzymaniem się na dłuższą chwilę przy jakimś konkretnym temacie, wypytaniem mnie o rzeczy. I tutaj się właśnie okazało, że bardziej niż ten glosariusz przydała się ta moja wiedza, którą zebrałam podczas tych kilku tygodni doomscrollowania Twittera trochę. To było takie nieoczekiwane, ale bardzo, bardzo się przydało. No to jesteśmy z ciebie dumni, bo byłaś chyba taką wizytówką w takim razie. Powiedzcie proszę, czy to zadanie, czy te zadania rozpoczęły się w poranek 15 października, czy coś działo się już wcześniej? W Gdańsku działo się wcześniej, ale zakładam, że chyba wszędzie było tak samo. Myśmy w wieczór poprzedzający albo w dzień poprzedzający, akurat dla mnie to był wieczór, mieliśmy spotkanie z osobami, więc wydaje mi się, że cały Gdańsk tam w godzinach popołudniowych miał spotkania, także to był jakby ten pierwszy moment, kiedy mogliśmy poznać swoje zespoły i to też było jakby ten cały tydzień czekania na tą sobotę. Dla mnie był taki chyba mieszanka takiej ekscytacji, ale też stresu, no bo wiadomo, mieliśmy spędzić dzień z osobami, których w ogóle nie znamy i też do końca nie wiedzieliśmy, bo dopiero tego dnia poznaliśmy, kto jest jakby, z kim jedziemy. I dla mnie to był też taki super dzień, bo jakby już poznanie swojego teamu, wiedziałam, że okej, będzie super. Jakby mi się trafiły bardzo fajne osoby, takie, że właściwie od razu nam gdzieś tam zaklikało i wiedziałam, że mogę z nimi jeździć od 6 rano do 24 i zostać na liczeniu głosów do samego rana, bo jakby wiedziałam, że oni są bardzo też ciekawi pewnych rzeczy i jakby nieważne ile będziemy pracować, to będzie fajnie i tak się też okazało. Także to spotkanie myślę, że było ważne też, żeby tak, myślę też, że też dla nich jakby z tej drugiej strony poznanie nas, dowiedzenie się czegoś o nas, tak, wymiana, nie wiem, kontaktów, takie rzeczy, które następnego dnia się przydały. Jeśli chodzi na przykład o Gdańsk, to mój zespół też poprosił o ustalenie, gdzie jeździmy, ponieważ mieliśmy wybrane okręgi, mieliśmy ulice, natomiast tam nie do końca były dobrze oznaczone kilometry, więc jakby trochę inaczej to wyglądało z ich punktu widzenia. Natomiast ja jakby właściwie cały wieczór sobotni spędziłam na tym, żeby opracować, jak jedziemy, w które miejsce, żeby też nie wracać, i jakby ten dzień tak trochę zaplanować, też żeby nie obarczać też kierowcy, żeby on po prostu jakby tylko siadł i jechał, także to spotkanie było naprawdę, no dla mnie było bardzo ważne, bo też jakby gdzieś uspokoiło nerwy, bo wiedziałam, okej, jakby to, co będzie w niedzielę, będzie na pewno fajnym i ciekawym dniem. Mhm. W Warszawie było bardzo podobnie. W Warszawie też mieliśmy poprzedniego dnia spotkanie z naszymi zespołami. Ono było bardzo króciutkie, bo w zasadzie tylko, przynajmniej w moim przypadku, to było tylko powiedzenie sobie cześć, to jestem ja, a to jesteś ty i ustalenie, kiedy się spotykamy następnego dnia. Nawet nie ustaliliśmy trasy, tylko miejsce spotkania. Miałam się skontaktować z kierowcą naszym, panem Norbertem, żeby ustalić też, gdzie pan kierowca ma przyjechać. Ale to, co mnie jakby bardzo wtedy pozytywnie zaskoczyło, to było to, że już na wstępie jakby zostałam przytulona i w ogóle przywitana z bananem na twarzy i wtedy już wiedziałam, że okej, ten następny dzień będzie naprawdę przyjemny i będzie tutaj
Nie wiem, czego się spodziewałam. Nie wiem, czy spodziewałam się takich typowych może polityków w garniturze, którzy nie do końca tak... Jest taki stereotyp polityka, że ten polityk jest taki nieszczery trochę. A to właśnie było kompletnie nie to, bo oni wszyscy do mnie podchodzili tak niesamowicie w otwarty sposób i upewniali się cały czas, żebym ja się też dobrze czuła. I też miałam takie poczucie, że naprawdę ten dzień kolejny będzie dobry. Ja pomimo tego, że należałam do tej grupy warszawskiej, to przez obowiązki nie mogłam spotkać się, bo to spotkanie zostało tak wyznaczone. Czekałam na ten termin 12:30 i z moją grupą byłam umówiona wstępnie na 15:00, że to będzie realny czas, że spotkamy się w hotelu, po czym o godzinie, nie wiem, 12:40 dostaję telefon, dzwoni Didier i mówi, czy możemy się tylko tak telefonicznie umówić, czy mam jeszcze jakieś pytania do nich i tak dalej, więc taki kamień z serca, bo wtedy była taka ulewa, pamiętam, w Warszawie. I przyjechałam tylko właśnie jakoś tak po 15:00 po akredytację, bo właśnie dzwonił do mnie chłopak, który był organizatorem jakby tego wszystkiego i mówi, kierowcą będzie pan Kinga. I ja mówię, no pani Kinga. I faktycznie skontaktowałam się, bo Didier tylko wspomniał, to skontaktuj się z kierowcą. Więc ja, tak jak Magda mogła się mentalnie przygotować, więc ja tym bardziej mogłabym mieć ten stres trochę podkręcony, bo poza rozmową telefoniczną nie wiedziałam kompletnie, z kim spędzę następny dzień. Więc tylko się umówiliśmy, skontaktowałam się z Kingą i o 6:00 rano ustaliliśmy start. Wszyscy byliśmy punktualnie i poznaliśmy się w samochodzie, wyruszyliśmy, tak żeby być na 7:00 przy otwarciu pierwszego lokalu. Naprawdę od samego początku. Przyznam szczerze, że ja jakby w momencie, kiedy wiedziałam, że jest to misja OBWE, nie byłam na tyle zorientowana, może powinnam, że tak powiem, zajęcia wyrównawcze odbyć, jeśli chodzi o działalność jakby osób, które pracują dla OBWE, ponieważ ja dopiero w trakcie się dowiedziałam, że Didier jest na przykład deputowanym we Francji, czyli taki odpowiednik naszego posła, natomiast Celia w Belgii jest senatorem. Natomiast absolutnie oni zadali kłam temu, jakie miałam wyobrażenie, może to jest kwestia, zawsze ta polityka mi się wydawała taka, że nawet jak człowiek idzie z ideałami, to później, że tak powiem, jest politycznie ukształtowany, więc niekoniecznie jest to taki fajny obraz. Natomiast tutaj autentyczni, bardzo zaangażowani, bardzo przyjaźni, bardzo życzliwi, bardzo serdeczne pożegnanie, tak jak na początku poznaliśmy się w samochodzie, ale do tego stopnia, że później właśnie Celia też jesteśmy w kontakcie i napisała mi, że byłam w belgijskiej telewizji, ponieważ w 2 ostatnich lokalach Didier jakby właśnie takie podobne poczucie humoru sarkastyczne, ironiczne do mnie, mówi, że no musimy tutaj do 15:00 zdążyć, bo Celia ma dla CNN tutaj wywiad, będą ją nagrywali. De facto była to faktycznie w 2 lokalach belgijska telewizja i później Celia na WhatsAppie mi wysłała filmik z tego, bo faktycznie było z nią nagrywane. Więc bardzo, bardzo pozytywnie. Jeśli tylko jak mogę dodać, ja z kolei miałam delegację z Chorwacji, 2 polityków i wydaje mi się, że pani, która z nimi była bardziej osobą zajmującą się, wydaje mi się, że była sekretarką czy sekretarzem, więc tak może nie związana z polityką, natomiast myślę, że oni byli może ciutkę starsi ode mnie albo w podobnym wieku i jakby zupełnie jakby moje postrzeganie polityków, to co ja sobie wyobrażałam, kto może przyjechać, no nie wiem, myśląc gdzieś tam pewnie o polskiej polityce, to zupełnie inaczej spojrzałam i jakby z rozmów, które jakby przez cały ten dzień toczyliśmy, o różnych rzeczach i o Polsce, i o zagranicy, i oczywiście o Unii Europejskiej, to miałam takie wrażenie, że wreszcie widzę, że ludzie, którzy gdzieś tam pracują i których ja może nie znam, robią jakieś takie małe rzeczy, które potem wpływają jednak też na moje życie i jakby to było dla mnie taki super ta ich sprawczość, że jednak ktoś słyszy o nas, że ludzie, nie wiem, rozmawiają o Polsce, że nie jesteśmy jakimś tam krajem, o którym ludzie zapomnieli i że jakby to, co się dzieje u nas jest ważne też dla innych, że to jest taki system naczyń powiązanych i naprawdę każdy dba i każdy się zastanawiał, jak to będzie wyglądać. Także to było dla mnie takie naprawdę niesamowite, że rzeczywiście ludzie troszczą się o to, co się u nas dzieje i też jakby nie jesteśmy gdzieś tam sami sobie zostawieni. Także to dla mnie było takie bardzo odkrywcze.
O tak, ciśnie mi się na usta tutaj taka wizja, gdyby co po niektórych naszych młodych, bo też mamy młodych polityków, co po niektórych naszych młodych polityków wysłać za granicę, jakie oni by zrobili wrażenie na tłumaczach i tłumaczkach, którzy by z nimi pracowali, bo przecież nigdy się nie wie, na kogo się trafi, tak jak wspomniałyście, a tutaj okazuje się, że miałyście ogromne szczęście pracować z ludźmi, z którymi nie strach było podejmować wyzwania. No i teraz o tych wyzwaniach właśnie chciałbym porozmawiać. Możliwie oczywiście zwięźle opiszcie proszę, na czym na czym polegały wasze zadania i jak minęła wam niedziela wyborcza. Myśmy w Gdańsku mieli, właściwie ja miałam Gdańsk i okolice Gdańska. Wydaje mi się, że około, nie wiem, 10, może już nie pamiętam, 12. Większość jakby miejsc była w Gdańsku, raczej w jednej dzielnicy i 5 mieliśmy poza Gdańskiem. I jakby rozłożone to było tak, powiedzmy, pół dnia. Chcieliśmy część dnia spędzić w Gdańsku, potem pojechać poza Gdańsk i jakby wrócić jeszcze na koniec dnia do Gdańska. I właściwie u nas to, zakładam, że to pewnie podobnie wyglądało wszędzie. Wchodząc do komisji, ja przedstawiałam siebie, przedstawiałam też osoby. W żadnym z lokali, w którym my byliśmy, nie było żadnego takiego problemu, że ktoś odmówił nam albo nie pozwolił nam wejść. Właściwie we wszystkich to były bardzo miłe takie spotkania i właściwie część z tych lokali chyba oczekiwała z radością, że ktoś przyjdzie i zobaczy, jak pracują. Natomiast my głównie rozmawialiśmy z przewodniczącymi komisji albo z wiceprzewodniczącymi, właściwie zadając w każdej komisji te same pytania, ponieważ moi obserwatorzy mieli taki plik czy taki dokument, po prostu musieli odhaczyć, zadając te pytania, więc to były właściwie w każdym miejscu te same pytania. To już potem było też fajne, bo jakby na wiele rzeczy ja już mogłam odpowiedzieć po prostu wchodząc do lokalu, już jakby wiedziałam, albo jak zobaczyło się dokumenty, to jakby dużo rzeczy można było tak dosyć szybciej zrobić. U nas myślę, że dłużej niż 10-15 minut nie byliśmy. Czasami dłużej nam schodziło na znalezienie komisji. Niektóre były super oznaczone. Ja jestem gdańszczanką od 23 lat, niektóre były super, natomiast były takie miejsca, że dosyć ciężko było je znaleźć, więc czasami dłużej nam schodziło znalezienie miejsca, bo albo było nieoznaczone, albo było bardzo niedoprecyzowane. No typu mieliśmy lokal na Akademii Wychowania Fizycznego, która jest ogromnym obiektem i właściwie nie wiadomo było, w którym budynku to jest. Także były też lokale, ale to już chyba było, wydaje mi się, że poza Gdańskiem, gdzie komisje w ogóle chciały, żebyśmy zostali, zaoferowano tam kawę, ciasto, także takie naprawdę bardzo, bardzo miłe przyjęcie, bo no myślę, że też każdy z nas chyba jechał z takim gdzieś w głowie, że okej, może ktoś nas nie chcieć przyjąć, może będziemy musieli tłumaczyć, może to wcale nie będzie tak miłe, jak mi się wydaje, że wejdziemy i wyjdziemy. Natomiast no tutaj myśmy mieli naprawdę bardzo, bardzo fajne i dużo osób właśnie chciało rozmawiać, nawet niektórzy chcieli więcej porozmawiać, także i też byli ciekawi tego, tak, bo wydaje mi się, że część osób znała tylko to z nazwy, że jest misja OBWE, ale też myślę, że niewiele osób wiedziało, co właściwie oni robią, także część z osób z komisji chciała się też dowiedzieć jakby okej, a co oni robią, o co się pytają, co tam zaznaczają, a co potem z tego będzie, także to też to było takie ciekawe. Jeśli o mnie chodzi, to ja mam wrażenie, że mój dzień był trochę nietypowy na jakby tle innych, bo miałam właśnie pana z jednak głowy delegacji. Może właśnie powiem, kim w ogóle pan był. Pan Pere Pons jest parlamentarzystą z Hiszpanii, z Majorki dokładniej. I towarzyszyła mu 2 asystentów, pani Freya i pan Eduardo z Niemiec i z Włoch, czyli miałam taki bardzo międzynarodowy zespół. I my tak naprawdę odwiedziliśmy może 4 albo 5 lokali wyborczych w ciągu całego dnia, bo nie na tym się jakby pan Pere chciał skupić. Chciał faktycznie odwiedzić, trochę zobaczyć, jak to wygląda na miejscu, ale bardziej chciał zobaczyć taki większy obraz. Więc jeżeli już weszliśmy do lokalu, to spędzaliśmy w tym lokalu tak nawet do pół godziny. I pan Pere bardzo dokładnie chciał porozmawiać i z przewodniczącym albo przewodniczącą komisji, i z mężami stanu, i tam z osobami, które siedzą gdzieś z tyłu i podstemplowują karty wyborcze, żeby było ich więcej. Nawet pytał chyba nawet osoby, które po prostu też głosowały, jakby czy długo czekają w kolejce.
Mhm. I też na przykład spotkaliśmy exit polerów po drodze, to też chciał z osobami przeprowadzającymi exit pole zrobić krótki wywiad, znaczy podpytać o parę rzeczy. Więc jakby tak bardzo całościowo chciał zobaczyć obraz tego wszystkiego. W pewnym momencie nawet poszliśmy do Żabki kupić gazety, weekendowe wydania gazet, bo bardzo był ciekawy, co tam jest napisane. No mimo ciszy wyborczej było całkiem sporo napisane, tak bez nazywania konkretnych polityków. Usiedliśmy sobie przy kawie i tłumaczyłam gazety dwie, Avista, po prostu wszystko, co tam było. Po prostu pan Pere pokazywał mi konkretne akapity i prosił, żebym przetłumaczyła. I tak naprawdę to był bardzo taki luźny dzień. Często mnie pytał o też jakieś moje przemyślenia a propos tych wyborów. I mimo, że jakby wchodząc do tego zlecenia, jedną z pierwszych rzeczy, którą jakby musiałam sobie uświadomić i myślę, że każdy musiał, to jest to, że chowamy swoje własne opinie gdzieś tam do kieszeni i no nie można jakby dać znać, bo to jest jednak środowisko profesjonalne, nie można powiedzieć, co się naprawdę myśli o rzeczach, nie można jakby swoich opinii uzewnętrzniać, a tutaj jakby bardzo szybko się dowiedziałam, że tutaj właśnie ma być na odwrót, że pan Pere bardzo się chciał dowiedzieć, jakie mam opinie, jako tam młoda kobieta z Warszawy, biorąc poprawkę na to, że jestem młodą kobietą z Warszawy i pewnie to jakoś tam wpływa na moje doświadczenia. Tak, i jeszcze jedna ciekawa rzecz była taka, że ja tłumaczyłam akurat z angielskiego i na angielski i bardzo dużo, może to jest kwestia Warszawy, ale bardzo dużo osób w komisjach po prostu znało ten angielski i tak naprawdę zdarzały się takie miejsca, gdzie ja nawet nie musiałam nic tłumaczyć, bo się perfekcyjnie porozumiewali między sobą. Bo to były młode osoby w komisjach, które no, też są świeżo po liceum na przykład, albo świeżo po studiach i musiały zdawać egzaminy na poziomie B2 na studiach i no, znają ten angielski. Więc trochę byłam tam momentami, czułam się odrobinkę niepotrzebna, ale jednak zawsze służyłam jakby pomocą jakimś słowem, którego może komuś zabrakło. Ja natomiast no, nie było osoby, która by znała francuski z komisji, natomiast faktycznie za każdym razem jak wchodziliśmy, przedstawiałam członków tego przy sali EDD i pytałam zawsze o przewodniczącą komisji i przyznam szczerze, że były różne sytuacje. W jednej to bardzo zapamiętaliśmy, że już nawet nie wiedziałam, jak mam uspokoić panią, która była członkiem komisji, bo wpadła w taki jakiś stres, popłoch, że nie wiedziała, zaczęła jakiś taki manual, że nie mamy zaświadczeń, że ona nie może dopuścić nas tutaj do obserwacji i tak dalej, a było to w takim miejscu, gdzie faktycznie był tłum ludzi, więc w ogóle warunki były ekstremalne. Natomiast w niektórych faktycznie dużo spotykaliśmy, nie było problemu, było dużo akceptacji, nawet jak byliśmy jednymi z pierwszych, bo faktycznie zaczęliśmy od 7 z otwarciem pierwszego lokalu i później też w takich godzinach porannych i to było takie znamienne, wiadomo, że największe tłumy, jak nie mogliśmy na przykład dojechać do jakiegoś punktu, to wiadomo było, że skończyła się msza w kościele i wszyscy poszli do głosowania. Spotykaliśmy również obserwatorów, niektórzy mieli problem z czym, że jak to, obserwatorzy z OBWE, a tutaj jest jakiś mąż stanu, a tutaj jeszcze obserwator społeczny z KOD-u i tak niektórzy chcieli to jakoś tak skategoryzować, natomiast ja zawsze jakby tak studziłam, żeby się nie niepokoili, to jest tylko, że tak powiem, obserwacja w ramach OBWE i wtedy faktycznie ta atmosfera była już taka spokojniejsza. Natomiast dużo EDD i Celia faktycznie, bo oni mieli taki podział, że Celia według tego formularza notowała te wszystkie różne punkty i na samym początku faktycznie chcieli zrozumieć te karty, na jakiej to jest zasadzie, która czego dotyczy, bo były też kwestie, co prawda to dopiero się po wyborach dowiedziałam o tym, że tak naprawdę oni byli dedykowanymi jakby obserwatorami dotyczącymi wyborów do Sejmu i Senatu, niekoniecznie w kwestii referendum. Natomiast to referendum bardzo mocno przykuwało ich uwagę, włącznie z tym, że faktycznie literalnie musiałam przetłumaczyć te pytania z referendum, bo Didier nie rozumiał, on mówi: Sylwia, no wrzucają te karty, ale tam jest cały czas nie, to znaczy, że dobrze.
Ja mówię, nie, właśnie odwrotnie i takie rzeczy. I to, co też Agata powiedziała, że na początku dla mnie to było oczywiste, że jakby kwestia taka profesjonalna i gdzieś tam zdystansowanie, natomiast bardzo dużo było tematów w tak zwanej drodze, w samochodzie. Dużo rozmawialiśmy właśnie, bo Didier był bardzo ciekawy też w kontekście tego, co się dzieje we Francji, o sytuacji zwłaszcza ludzi młodych, bo że tak powiem, czy faktycznie to, co jest dla nich jakby na tle Europy takie niepokojące, że ta ekstremalna prawica, czy takie partie populistyczne, które gdzieś tam i Włochy, i Węgry, czy jakieś inne kraje, że tak powiem, zaczynają, że tak powiem, te frakcje dominować, ich to niepokoi, tak czysto społecznie. Natomiast myślę, że z Didier jakoś tak też wspólny język znaleźliśmy, ponieważ on oprócz tego, że z wykształcenia był prawnikiem, to też socjologiem, więc jakby dużo takich wspólnych tematów. Natomiast co do języka, niektórzy próbowali faktycznie takim członkowie komisji łamanym angielskim. Didier chyba faktycznie nie za bardzo się w tym czuł, ale próbował. Natomiast Celia była multi, bo jest w ogóle pół Belgijką, pół Holenderką i z ekipą telewizyjną rozmawiała po duńsku, tutaj z częścią po angielsku, ze mną też czasami po angielsku, później zmieniała na francuski, więc takie było multilingwistyczne całe, że tak powiem, komunikacja. Ja jeszcze do tego dodam, że moja delegacja była z Chorwacji, więc jakby już jak poznaliśmy się, że działamy na podobnych falach i jakby też tutaj te polityczne dyskusje ujawniliśmy, co jest nam bliższe sercu, to my spędziliśmy cały dzień ucząc, to znaczy ja spędziłam też cały dzień ucząc ich polskiego. Chorwacki jest, czasami jest podobny, czasami nie jest podobny do polskiego, ale oni byli bardzo ciekawi i naprawdę przez cały ten dzień jeżdżenia, właściwie pod koniec dnia dosyć płynnie potrafili, nie mówię, że dokonać całej konwersacji po polsku, natomiast potrafili wejść, przedstawić się, powiedzieć dzień dobry, do widzenia, dziękuję i naprawdę fajnie, także to taka też rzecz fajna z racji tego, że jestem nauczycielem i uczę angielskiego, ale też uczę polskiego obcokrajowców, także to dla mnie też było takie super, że przyjeżdżając tutaj, że też chcieli czegoś tutaj jakby zabrać coś ze sobą, kilkanaście tam zwrotów po polsku. To brzmi jak dobrze spędzony dzień, jak dzień wyjątkowy. Na pewno wyjątkowe wybory. Nie pytałem o to, bo to mi się w tej chwili już wydaje oczywiste. To były wasze pierwsze wybory spędzone w taki sposób, prawda? Tak. Tak. Okej, 3 panie kiwnęły głową, więc mogę przejść do kolejnego pytania. Skoro tak właśnie było, czyli nie dość, że to pierwszy raz, nie dość, że to taki ważny dzień, nie jakieś tam zwykłe tłumaczenie ustne, kolejne z wielu, poważna organizacja międzynarodowa. Jakie jeszcze słowa kluczowe mi tu przychodzą do głowy? No stres na pewno, wielka odpowiedzialność, ale oprócz tego ten wpływ, o którym wspominałyście wszystkie na początku, czyli wyjątkowa misja, w której uczestniczyłyście. Na pewno też wielka nauka, jaką można było z tego wynieść. Zbliżam się tutaj oczywiście do takiego podsumowania. Co najdłużej zostanie wam w pamięci? Nie wiem, spróbujcie tak podsumować ten dzień, to wyjątkowe doświadczenie. To może być wszystko tak naprawdę. To mogą być momenty, to mogą być wyzwania, to może być faktycznie jakaś nauka, którą z tego wyciągnęłyście, albo może znajomości właśnie. Spróbujcie to jakoś podsumować. To jeśli o mnie chodzi, to w zasadzie to jest to, co już Magda wcześniej wspomniała, ale ja wyciągnęłam z całości tego doświadczenia taką nadzieję i takie poczucie, że polityka może mieć sens. Patrząc na to, jak mój zespół pracował, jak był dla siebie miły i życzliwy, ale jednocześnie skupiony na zadaniu. I tak naprawdę było widać, że chcą to dobrze zrobić i chcą jakby jakąś faktyczną zmianę wprowadzić i wierzą w to, co robią. To mi dało takie duże poczucie, że kurczę, polityka może tak działać, to może tak wyglądać, to może mieć sens. Że to nie muszą być ciągłe takie przepychanki, kto ma rację, tylko można po prostu dążyć razem do wspólnego jakiegoś celu. Bo tak naprawdę my nie rozmawialiśmy o poglądach jakoś dużo, więc ja nie wiem nawet, jakie oni mają poglądy. Tylko mnie pytali o moje. Ale jakby czułam, że to wszystko odbywa się w takiej atmosferze wspólnego szacunku i właśnie ten taki szacunek ogólny wyniosłam z tego.
Ja tylko pewnie też dodam to, co z kolei Agata powiedziała. Dla mnie chyba cały dzień był taki pozytywny, nawet no, z racji tego, że to były ważne wybory i to był ważny dzień, ale zobaczenie właśnie tej innej twarzy polityków, że ja myślę, że przechodzenie przez tą kampanię, która trwała u nas i właściwie ona nie była ani jakaś fajna, ani przyjemna i to właśnie były takie przepychanki, to ja właśnie miałam wrażenie, że ja zobaczyłam osoby z zupełnie innych partii, bo jedna to była bardziej, myślę, że centroprawicowa, druga osoba była z partii lewicowej, natomiast oni siedząc przy stole i rozmawiając, rozmawiali jak dobrzy koledzy, którzy nie we wszystkim się zgadzają, ale wiedzą, że negocjują, nie wiem, no tam wspominali jakieś sytuacje ze swojego parlamentu, jakieś dyskusje, że okej, a ty tu byłeś przeciw, a ja byłem za, ale to było w takiej normalnej atmosferze, tak jak, nie wiem, dobrzy znajomi, że okej, ja mam takie poglądy, a ty masz takie, ale jednak dla nas jest na przykład ważne dobro kraju, czy pewne rzeczy mamy wspólne. I ta sprawczość tego, że rzeczywiście takie ich małe rzeczy, które oni robią, mają wpływ potem na moje życie. Także dla mnie to było naprawdę takie, po wielu tam jakichś latach, no to nie były moje pierwsze wybory, w których ja brałam udział, to takie zobaczenie tej ludzkiej twarzy tych osób i tego, że oni rzeczywiście coś robią, że to nie jest jakieś takie czcze gadanie, że oni naprawdę dbają o to, co robią, że chcą zmienić. To nie zawsze jest możliwe, no bo zmiana to jest taki długotrwały proces, ale wydaje mi się, że nawet ta próba czy chęć zmiany czegoś, dla mnie to było naprawdę wow. Ja po prostu skończyłam ten dzień i mówię, super, jeśli tacy ludzie pracują w swoich rządach, czy pracują w Unii Europejskiej, to ja chcę żyć w takim świecie, bo to naprawdę byli świetni ludzie i oby było więcej takich. Mam nadzieję, że wszyscy tacy są, że w naszej polityce też tak będzie, że to po prostu będą fajni ludzie, którzy będą chcieli zmieniać coś na lepsze. Także ja bardzo pozytywnie skończyłam ten dzień i właściwie od tamtego czasu każdy dzień jest taki wow, okej, teraz już będzie lepiej, idziemy gdzieś tam w dobrą stronę. Ktoś nad tym też czuwa, ktoś jakby dba o to, żeby u nas też było lepiej, także taki naprawdę dla mnie to był bardzo pozytywny dzień i od tego czasu właściwie ta nadzieja jest coraz większa i tak właściwie z dnia na dzień mam nadzieję, że jeszcze bardziej będzie szło to w dobrą stronę. Ja natomiast faktycznie nie ukrywam, że z jakimś takim w ogóle ładunkiem nisko naładowanej baterii zaczynałam ten dzień, mocno podekscytowana i chyba ta adrenalina mnie bardzo niosła. Natomiast jak obserwowałam różne sytuacje w komisjach, to przyznam szczerze, że no, obawiałam się z różnych przyczyn o to, jaki będzie wynik o tej 21, te sondaże. Natomiast spotkanie właśnie z Celią i Didier i dużo rozmów i o geopolityce, i o sytuacji tutaj w Polsce, i we Francji, i w Belgii, i zwłaszcza informacja taka, odczarowali taki wizerunek właśnie polityka, dlatego że Didier był w ogóle w wieku mojego taty, natomiast w ogóle taki, że tak powiem, podróżujący i otwarty umysł, w ogóle tego jakby nie odczuwałam. W każdym razie był taki, czy upewniał się, tak, czy firma nam zapłaci, tak, że jakby jeśli chodzi o wynagrodzenie. I jakoś tak chyba Celia zażartowała, znaczy on mówi, że oni to robią, że tak powiem, w ramach swoich misji, tak, z danego kraju i tak dalej, że to nie jest jakaś tam dodatkowa praca. I to pokazało mi jakby naprawdę taką mocną podbudowę, taką nadzieję, i wiarę, że jest ta fajna strona polityki, w sensie taka autentyczna, taka, że można ją realizować i faktycznie polepszać świat. Natomiast między sobą faktycznie, tak jak Magda powiedziała, oni mieli różne, że tak powiem, poglądy na pewne kwestie, ale to było cudowne patrzeć, jak mądrze można się różnić, tak? Bo wiadomo, że mogli się spierać i tak dalej, natomiast nawet ja na początku miałam wrażenie, że się znali wcześniej, później dopiero jak dowiedziałam się kontekstu, że poznali się w sobotę, bo taki był zamysł, że faktycznie te grupy były wymieszane raczej z różnych krajów, to naprawdę bardzo mnie to zbudowało. I przyznam szczerze, zrobiliśmy tak specjalnie taką klamrą, zamknęłam już 2 okręgi, zrobiliśmy w Warszawie i zamknęłam to liceum na Klonowej, czyli tym z językiem francuskim. Liceum było im bardzo miło, natomiast jak wróciłam do domu, była godzina chyba gdzieś tam, nie wiem, chwilę przed 8, bo im też bardzo zależało, żeby Kinga, która miała właśnie nie miała tego zaświadczenia, które ja miałam, żeby mogła też zagłosować. Bardzo serdecznie się pożegnaliśmy, tam zdjęcia i tak dalej.
I ja wróciłam po prostu tak zmęczona, ale tak pozytywnie zmęczona, że stwierdziłam, oczy mi się na stojąco zamykały, że muszę się zdrzemnąć, żeby, że tak powiem, jak to się mówi, przyjąć na klatę wynik, co to będzie. Bo naprawdę w niektórych sytuacjach, mimo tej fali pozytywizmu i takiego pozytywnego myślenia po całym dniu, bo tak czułam, że ten optymizm mnie niesie, trochę się obawiałam. I później faktycznie następnego dnia Celia do mnie pisze, czy jak się czujemy z tym wynikiem i tak dalej, bo oni już później po zakończonej misji jakby tak stwierdzili, że trzymają mocno kciuki, bo zależy im na tym, żebyśmy my też byli, że tak powiem, żyli w dobrym kraju, tak? I żyło nam się dobrze. Przeniosłem się w czasie jeszcze dzięki wam nie tak daleko wstecz, bo rozmawiamy 26 października, czyli 11 dni po Wielkim Dniu. Mam nadzieję, że Wielkim Dniu dla Polski, dla nas wszystkich. Słuchajcie, ostatnie pytanie. Czy chciałybyście to powtórzyć? Zbliżają się wybory jakieś u nas, zdaje się niedługo. Może będzie misja. Piszecie się na to? Na 100%. Od razu. Bardzo chętnie, tak jak powiedziałam, jeszcze raz i jeszcze raz bym to powtórzyła. W każdym wydaniu, w każdej konfiguracji, naprawdę. Ja tylko mam nadzieję, że będziemy mogli mieć te zespoły, z którymi pracowaliśmy. Ja z kolei tak samo jak Sylwia, ja akurat na wyniki wyborów, jakby czekając na wyniki, spędziłam jeszcze z zespołem, byliśmy na kolacji. Także jakby przy nich te ostatnie minuty spędzałam, także to też było super i jakby do tej pory jesteśmy w kontakcie. Oni co chwilę do mnie piszą, okej, co będzie, jak to będzie, co się dzieje. Wiadomo, że mają pewnie jakieś tam wiadomości w swoim języku, natomiast jakby te pierwsze kilka dni to naprawdę na bieżąco wysyłam jakieś artykuły, jakieś linki, żeby zobaczyć, także na 100% mam nadzieję, że z tym samym zespołem, bo gdzieś tam też myślę, że jakaś przyjaźń, nie wiem, może jeśli nie przyjaźń, to jakaś relacja na pewno się wywiązała i myślę, że to jest coś, co tam gdzieś podtrzymamy dalej. Także tak, każde wybory na 100%. No dobrze, dziewczyny, bardzo, bardzo wam dziękuję za tę opowieść, za tę podróż w czasie, za wkład. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten wkład był ogromny i doceniam. Dziękuję prywatnie w imieniu swojej rodziny i Polski. Niech tak będzie pięknie i wzniośle na koniec. Dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego wam życzę. Dziękuję. Też dziękujemy. Wam również, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnych wydań podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.